Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy budowaną drogę ekspresową S3 w województwie dolnośląskim. Cała trasa S3 ze Świnoujścia do Lubawki zostanie otwarta w tym roku. Zapraszam na budowany odcinek z Kamiennej Góry do Bolkowa. Film powstał dzięki uprzejmości firmy POR. Po budowie będziemy jechali z Wojciechem Nowakiem, który na tej budowie pełni funkcję zastępcy dyrektora kontraktu. Zapraszam na materiał. Właśnie wjechaliśmy na początek naszego odcinka. Mijamy pierwszy obiekt drogowy nad drogą ekspresową. W naszym zakresie jest ponad 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, dwujezdniowej, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Jest to odcinek pomiędzy węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra, przedostatni odcinek przed granicą z Czechami i ostatni już budowany w tej części południowej drogi S3. Pozostałe są już oddane do użytkowania, więc jest to 16-kilometrowy odcinek. W zakresie mamy kilkanaście obiektów mostowych, dwa tunele drogowe, które są takim najciekawszym, a najciekawszym z nich jest ten 2- i 3-kilometrowy tunel TS26, drugi ma 320 metrów długości, będziemy sobie przez nie przejeżdżać dzisiaj. Obecnie etap zaawansowania to około 95% inwestycji, mamy położoną już nawierzchnię na większości, na ponad 90% długości odcinka. Trwają prace takie wykończeniowe i termin oddania do użytkowania to jest 12 lipca tego roku. Kiedy się zaczęła inwestycja? Umowa została podpisana w październiku 2018 roku, więc będzie trwała blisko 6 lat. To jest kontrakt typu projektuj buduj, czyli my jako wykonawca byliśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie tego odcinka, uzyskanie decyzji z RIT, no i wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dwa najbardziej takie spektakularne obiekty to są właśnie tunele, prawda? Jeden ten krótszy, jakiej on jest długości? Tak, krótszy ma 320 metrów długości, dłuższy ma 2,3 km. To są całkowicie inne tunele, prawda? Tak, zupełnie budowane w innej technologii. Ten krótszy to jest budowany metodą odkrywkową, czyli w otwartym wykopie. Następnie budowana jest konstrukcja i tunel został zasypany. Ten dłuższy tunel był budowany metodą górniczą, nową austriacką metodą tunelowania, w skrócie NATM. Budowany przy użyciu materiałów, czy drążenie było przy użyciu materiałów wybuchowych. Sukcesywnie była budowa wstępna, tymczasowa, obudowa górnicza. Następnie po przedrążeniu całości i przebiciu tunelu, które nastąpiło w lutym 2022 roku, już 2 lata temu, została wybudowana żelbetowa obudowa ostateczna, którą będziemy widzieć dzisiaj podczas przejazdu przez tunel. Przed wjazdem do tunelu tu widzimy już postawione bramownice ze znakami zmiennej treści. No, w zakresie kontraktu mamy też system sterowania ruchem w tunelach i to jest te tablice zmiennej treści, to jest m.in. właśnie element tego systemu. Co one będą w razie jakiejś awarii, wypadku, coś tak, one będą wyświetlały, tak? Tak, będą wyświetlały komunikaty związane ze sterowaniem ruchu, zarządzaniem ruchu, strzałki kierunkowe, ograniczenia prędkości, zamknięcie pasów ruchu, ostrzeżenia dla kierowców, różne komunikaty w zależności od sytuacji w tunelu. Rozumiem,
rozumiem, że jak taki długi tunel, to musi być jakieś centrum sterowania, tak? To w ramach pewnie waszego kontraktu też takie coś jest budowane, tak? Tak, jest budowane. Główne centrum zarządzania tunelem będzie się znajdować w odległości około 5 km od tunelu. To jest na węźle Bolków, na obwodzie utrzymania drogi przy węźle Bolków. To jest poza naszym kontraktem, ale blisko. Natomiast tutaj przy portalu po lewej stronie będziemy widzieć za chwilę budynek techniczny i w tym budynku technicznym będzie się mieściło rezerwowe centrum dyspozytorskie, rezerwowe centrum zarządzania tunelem, które w przypadku bądź awarii w tym głównym centrum zarządzania tunelem, bądź jakiejś tam w przypadku braku łączności pomiędzy tunelem a tym głównym centrum zarządzania, będzie pełniło rolę takiego rezerwowego centrum. On był drążony z dwóch stron, z tak zwanych 4 przodków. Zbicie nastąpiło gdzieś tam po środku, pomiędzy jednym portalem a drugim, nie dokładnie po środku, bo inne tempo drążenia było z jednej strony, inne tempo z drugiej. Mieliśmy różne warunki geologiczne od strony północnej i południowej. I tak gdzieś mniej więcej w 1/3 długości tunelu nastąpiło przebicie i połączenie tych przodków. To tak powiem z ciekawości, czy ciekawą informacją jest dokładność, z jaką to zostało przebite co do 1 cm, więc takie możliwości teraz ma geodezja. Drążenie trwało od grudnia 20 roku do lutego 22, więc tam około 14 miesięcy. W sumie chyba taki długi tunel to jest bardzo szybko, prawda? No bardzo szybko. Drążenie przebiegało mniej więcej zgodnie z planem. Mniej więcej, no bo też napotykaliśmy na rzeczy, które były nie do końca przewidziane. Takim najciekawszym przypadkiem, który spotkaliśmy, to była stara sztolnia górnicza z czasu początku albo przełomu XIX i XX wieku, która nie była zinwentaryzowana na mapach. To sztolnia jeszcze z czasów niemieckich. Najprawdopodobniej była to sztolnia poszukiwawcza węgla. W tym rejonie były takie nadania górnicze i poszukiwano węgla bądź jakichś innych minerałów. I napotkaliśmy sztolnię, która przebiegała w poprzek naszego tunelu. No i była ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich. Znajdujemy się na portalu północnym przy tunelu TS26, w miejscu, gdzie przewidziane jest lądowisko dla helikopterów. Tak, tutaj widzimy ten plac już wybrukowany. W przypadku konieczności szybkiej ewakuacji osób w trakcie czy po akcji ratowniczej, czy z tunelu, czy drogowego, jest to możliwość wylądowania przez lotnicze pogotowie ratunkowe i zabrania ofiar w wypadku drogą właśnie lotniczą przez śmigłowiec. Tak, no jesteśmy teraz przy wjeździe do lewej nawy. Sam tunel jest wyposażony, już kończymy wyposażanie jego. Tu widzieliśmy przed chwilą baterię wentylatorów. Są tu wentylatory strumieniowe, w samym tunelu jest wentylacja wzdłużna.
więc wentylacja jest tak zrealizowana za pomocą wentylatorów strumieniowych, osiowych zamontowanych pod stropem tunelu. Ich ilość jest różna w obu nawach. W jednej jest 10, w drugiej 23 takich wentylatorów. Są rozmieszczone w określonych odcinkach między sobą i w razie pożaru będą miały za zadanie przepchać powietrze tak, żeby pozbyć się dymu. Tunel właśnie kończymy wyposażać w niezbędne systemy. Systemów jest kilkanaście, od właśnie związanych z bezpieczeństwem pożarowym, ewakuacją. Tu widzimy hydranty po prawej stronie, drogi ewakuacyjne. Sam przekrój tunelu jest dostosowany do przekroju drogowego, czyli mamy 2 pasy ruchu, 2 jezdnie, dwie odrębne nitki, 2 pasy ruchu w każdym kierunku plus pas awaryjny. 2 chodniki po każdej stronie ewakuacyjnej. Tu po prawej stronie widzimy przejście poprzeczne. Będziemy mogli wejść do takiego przejścia? Tak, możemy wejść, możemy się zatrzymać i wejść do przejścia. Tu widzimy punkt alarmowy. Jest to taka wnęka w tunelu wyposażona w interkom, czyli telefon do połączenia z obsługą tunelu. I dodatkowo z wnęką, w której będą 2 gaśnice i koc ratunkowy. Każde otwarcie takiej wnęki będzie sygnalizowane u operatora. Tutaj z tyłu jest kamera wskazująca operatorowi te punkty alarmowe, także gdy będzie już tunel oddany do ruchu i ktoś się zatrzyma i będzie chciał skorzystać, to operator w centrum zarządzania tunelem zawsze będzie miał podgląd w systemie monitoringu na to miejsce. Rozumiem, że to będzie tylko jeden przycisk i tylko można się dodzwonić wiadomo gdzie, prawda? To jest Tak, jedno kliknięcie i... Co jeszcze jest takie istotne, ten interkom służy do komunikacji jednostronnej, czyli osoba, która wejdzie tutaj, nie będzie mogła zakończyć rozmowy w żadnym wypadku. Aha, Taką okay. rozmowę może zakończyć tylko operator, po to, żeby mieć ciągle podsłuch tego, co się dzieje w tunelu. Dobra. Świetne ujęcie. I tutaj na wprost mamy łącznik, tak? Czyli między jednym tunelem a drugim tunelem, tak? Tak, no tu mamy przejście poprzeczne, takich przejść mamy 9. Wśród nich jest jeden przejazd awaryjny, tam się zatrzymamy. Rozstaw pomiędzy przejściami to jest około 250 metrów. Czyli te łączniki są po to, że jak w jednym tunelu coś się wydarzy, tak? Żeby ludzie mogli się przejść tak? Z jednego na drugi. Tak? Gdyby zdarzył się pożar w jednej nawie, to wejście do takiego łącznika uważane już jest za ewakuację, ponieważ nawę drogową od tego przejścia dzielą drzwi. Te właśnie drzwi mają odporność ogniową 120 minut, więc przejście przez te drzwi powoduje, że już jest się w strefie bezpiecznej. W pracach nad drążeniem i budową tunelu pracowało wielu naszych kolegów z Austrii, ale i z wielu innych krajów, bo mieliśmy tutaj w szczycie 12 różnych narodowości. Kadra zarządzająca była i polska, i austriacka, natomiast pracownicy fizyczni, no, inżynierowie, czy sztygarzy, czy właśnie tacy, no, pracownicy doświadczeni w pracy w tunelach byli z różnych krajów, od Włoch przez Bałkany, Serbię, Chorwację, Słowację, aż po kraje azjatyckie. Cały odcinek między Bolokowem a Kamienną Górą, właściwie całe od Świnoujścia, czyli cała Polska Droga Ekspresowa S3, czyli międzynarodowy szlak E65 będzie w nawierzchni bitumicznej, a to jest właściwie będzie jedyny odcinek, który będzie w nawierzchni betonowej, prawda? Tak, w tunelach
tutaj na tym odcinku wyłącznie w tunelach jest wykonana nawierzchnia betonowa. Są różnice duże wysokości między jednym wlotem a drugim? Jest ponad 40 metrów. 40 metrów z haczykiem różnicy wysokości między portalem północnym a południowym. Spadek, nie ma załamania czy wierzchołka w tunelu. Zbliżamy się do przejazdu awaryjnego, tu się też zatrzymamy, wejdziemy za chwilę. Już się tu zatrzymam, ale dokończę jeszcze temat tej niwelety, bo niweleta jest pochylona w jednym kierunku od strony, spadek jest od strony południowej w stronę północną. Jest taka złamana, ona jest od strony południowej jest to 2,5% i później przechodzi w 0,8%. Czy wiadomo, jakie tu będzie ograniczenie prędkości? Bo na przykład w Warszawie po całej S2 jest inne ograniczenie, a w tunelu jest 80. Z racji też tunelu, ale też z racji odcinka, że jest jak gdyby w miastach. Czy tutaj jest podobnie, czy... Tak, tu jest również 80 km/h przewidziane. Tu mamy, powiedziałem, że w tunelu jest 9 przejść poprzecznych, w tym jedno pełni rolę przejazdu awaryjnego i tu widzimy znacznie większy przekrój poprzeczny takiego przejścia. To przejście, czy ten przejazd będzie pełnił funkcję przejazdu dla służb ratunkowych w przypadku zablokowania jednej z nitek. On jest zlokalizowany w środku tunelu, czyli mniej więcej około 1100 metrów od portalu i mamy tutaj bramę, która po otwarciu której zmieści się tutaj pojazd bojowy Straży Pożarnej oraz drzwi do ewakuacji ludzi, czyli to ten przejazd również pełni funkcję przejścia awaryjnego pomiędzy jedną nawą a drugą. W przypadku akcji ratowniczej Straż Pożarna będzie miała możliwość podjechać i od strony portalu do ewentualnego miejsca zdarzenia i z drugiej strony właśnie poprzez ten przejazd awaryjny. Tutaj mamy widoczne szafy elektryczne, które są rozmieszczone w każdym przejściu poprzecznym, również w przejeździe. One służą do rozprowadzenia tych systemów tunelowych, połączenia systemów tunelowych w całość. Tu jest zasilanie i sterowanie tymi systemami. Oprócz jak gdyby samej budowy tunelu chyba ogromną część takiej budowy stanowi właśnie jakaś elektronika, tak? Tego wszystkiego, tak? Tych wszystkich systemów. To zupełnie dziesiątki kilometrów, tak? To są kabli. Setki kilometrów kabli. No, sam tunel ma 2,3 km, natomiast to możemy sobie zajrzeć linię przykładową, kablową, gdzie rozmieszczone są kable elektryczne i kable sterowania do systemów tunelowych. Tak jak mówię, tych kabli tutaj są setki kilometrów. Tych przepustów kablowych czy rur osłonowych jest bardzo dużo w tunelu. One są rozmieszczone pod chodnikami ewakuacyjnymi oraz w samej obudowie tunelu do tych korytek kablowych, które są tutaj widoczne pod stropem, czy doprowadzają zasilanie i sterowanie do urządzeń, do wentylatorów, głośników, kamer i różnego rodzaju czujników, które są zamontowane na obudowie tunelu. Ten tunel jest już przystosowany do ruchu wszelkich pojazdów ciężarowych bez żadnych ograniczeń, czyli ta klasa ADR-A pojazdów czy przewozów materiałów niebezpiecznych. Tutaj widzimy pracę wykończeniową, tak? Tak, no montaż kamer. To też ciekawostka, że w tunelu są zamontowane kamery dualne, które mają dwa obiektywy. Obiektyw taki standardowy oraz obiektyw widzący w podczerwieni, termowizyjny, po to, aby móc rozpoznać, zidentyfikować pożar w fazie takiej wczesnej, zanim będzie go widać. To też taka nowość. Nie wszystkie tunele w Polsce są jeszcze w niego wyposażone, ale w tych nowo budowanych tunelach ten system się znajduje. Tutaj jeszcze widzicie po prawej stronie, że ten pas dzielący się poszerza. Normalnie on jest dość wąski, prawda? Ma około pewnie 3,5 metra, a przed tunelem z racji
rozumiem też tych przejść i przejazdów awaryjnych, ten pas dzielący się poszerza, prawda? Tak, no to wynika z zapewnienia stateczności górotworu pomiędzy nawami tunelu. Wydrążony metodą strzałową, w związku z tym musiała być jakby wyeliminowany ten wpływ drążenia jednej nawy na drugą i zapewniona odpowiednia grubość tego filara pomiędzy dwoma nawami. On wynosi około 30-35 metrów. I z tego wynika też rozstaw właśnie na portalach i to, że te jezdnie musiały się rozchodzić. To jest 31. Tu będą ekrany, czy zostanie tak jak teraz jest? Nie, to już jest efekt końcowy, tak? To bardzo ładnie, to prawda, że będzie widać po prawej i po lewej stronie widoki, że tak powiem. Aha, i tutaj się zbliżamy do tego krótkiego, tak? Tak, zbliżamy się do tunelu, to jest 32. Już prawie całkowicie zasypanego. No to już widać, że on nawet dla laika, że on był budowany całkowicie inną metodą. Tak, bo te nawy tunelu są do siebie zbliżone. On był wykonany w jednym takim szerokoprzestrzennym wykopie. Tutaj głębokość tego wykopu to dochodziła do 30 metrów. W skale natomiast sama grubość zasypki to w najgłębszym miejscu to jest około 12 metrów. A jest on wyposażony w zasadzie w takie same systemy tunelowe jak ten długi tunel, poza tym, że nie ma w nim wentylacji pożarowej ze względu na jego niewielką długość. Przypomnijmy, jaką ma długość? Ma długość 320 metrów. Jest tu wentylacja, jest po jednym wentylatorze w każdej nawie, ale to wentylacja taka bytowa, czyli wspomagająca usuwanie spalin i ewentualnego zamglenia czy zanieczyszczeń, które ograniczały widoczność tutaj. Wyjechaliśmy z tego krótkiego tunelu, poruszamy się cały czas w stronę południową, czyli w stronę Kamiennej Góry, w stronę Czech i tu po prawej stronie no jest może taka nie jest zbyt dobra pogoda, nie wiem czy to dobrze będzie widać na nagraniu, ale w oddali już widać Kamienną Górę, a tutaj bliżej po prawej stronie widać parking czy też MOP, jak to woli, tak? Tak, na miejscu obsługi podróżnych Jaczków. Wraz z otwarciem drogi on będzie od razu udostępniony kierowcom? Tak, takie są plany. Wjechaliśmy teraz na MOP po stronie zachodniej, tak? Czyli w kierunku z Legnicy, w kierunku Czech. Czyli tu rozumiem miejsce dla pojazdów ciężarowych i dalej na wprost dla aut osobowych. No to tak jak wspominaliśmy, MOP jest świetnie położony. Tu jest na takiej skarpie, na takim wzniesieniu, prawda? A ten po drugiej stronie będzie, może zaraz podejdziemy, będzie go widać po lewej stronie. O, tutaj widać ciężarówce coś się wydarzyło. Jak to na budowie. Jak to na budowie. Nie jest kolorowo, ale zawsze są jakieś wyzwania, prawda? Dobra, to tu wyjdziemy na sekundę. Pokażemy wam ten map, jak wygląda. Dobra. Tu mamy ten mop po stronie, tak jak wspomniałem, zachodniej. Jak będziemy jechali w kierunku Kamiennej Góry i dalej w kierunku Czech, to będzie można tutaj się zatrzymać. A ten w dole to jest mop w kierunku na północ, czyli w kierunku Legnicy, Zielonej Góry, Gorzowa, Szczecina. Tu jest po prawej stronie wiadukt i będziemy mieć tutaj świetne widoki. Na pewno można uznać, że te odcinki dróg budowane w górach, jeśli byłoby jakiś taki ranking najładniejszych dróg, to na pewno one są
najładniejsze, prawda, z racji widoków, no bo jak się jedzie jakąś niezwykłą A1 czy A2, to widoków za ciekawych nie ma. O, tu widzimy nawet jakiś jedzie jakiś pociąg. To linia kolejowa łącząca Wałbrzych z Jelenią Górą. To jest godzina, którą mamy godzinę? 10:55. To może jakiś fan infrastruktury powie nam, co to za pociąg jedzie z kierunku Wałbrzycha w kierunku Jeleniej Góry, bo my tu z Wojtkiem aż tak się raczej na tym nie znamy i nie chcemy tutaj się, że tak powiem, wymądrzeć. Nie ma tutaj ekranów dużo, poza tymi tylko, które są na obiektach mostowych. To nie ma dużo ekranów, więc widoki będą bardzo ładne. Tu też nie będzie. Pogodzie, dzisiaj mamy chmury dosyć nisko, ale przy dobrej pogodzie po prawej stronie widać śnieżkę. A, aż tak. No to tak, świetnie, no to rzeczywiście. To jest koniec budowanego przez nas odcinka. Przed nami już otwarty odcinek do samej granicy, do Lubawki. No i odcinki te planowo połączą się 12 lipca, kiedy my zakończymy swoje roboty i zostanie oddany do użytkowania nasz odcinek. Po prawej stronie widzimy znaki. Praga, S3 zastawione miejsce na drogę międzynarodową E65, ale z racji tego, jak wcześniej mówiliśmy, że po czeskiej stronie ocala D11 jeszcze nie będzie i przez kilka lat to droga E65 cały czas będzie poprowadzona z starą drogą numer 3 przez Jelenią Górę i zapewne do momentu, aż Czesi nie skończą tego odcinka, to tutaj ten znaczek się nie pojawi. Czyli co, przejechaliśmy cały odcinek. Ile kilometrów przejechaliśmy? 16,3 km. Zajęło nam to chyba niecałe pół godziny, tak? Po oddaniu będziemy jechali pewnie niecałe 10 minut, tak? Tym odcinkiem, bo to jest raptem 16 km. Prędkość, tak jak wspomnieliśmy, będzie 120 km na godzinę, ale w tunelach będzie 80 i tutaj razem z Wojtkiem radzimy Wam przestrzegać, ponieważ od razu będzie ten odcinkowy pomiar prędkości, tak? Tak, planowane jest zamontowanie od razu w tym długim tunelu odcinkowego pomiaru prędkości, więc no, radzę się trzymać tego ograniczenia 80 km na godzinę, ale też nie można przekraczać tej prędkości, jak i radzę również się nie zatrzymywać, ponieważ w tunelu jest ciągły monitoring, a wiemy, że takich turystów tunelowych w Polsce nie brakuje. W sieci krążą nagrania z innych tuneli i wiemy, co ludzie mogą wyprawiać. Kończymy zagospodarowanie portalu, budowę ściany portalowej z gabionów, materacy takich koszy kamiennych, kamienno-siatkowych. To będzie dosyć dobrze, ciekawie wyglądać po zakończeniu. To, co widzimy, to oświetlenie, to jest już jak gdyby docelowe, czy tutaj jeszcze coś dojdzie? To, które jest podwieszone pod stropem do tych kanałów kablowych, to jest docelowe. Jest zabezpieczone w tej chwili folią, po to, żeby się nie zapyliło, nie zniszczyło. Natomiast to już jest docelowe oświetlenie. A tu po lewej stronie, to co na ścianach są oparte te lampy, to jeszcze jest budowlane tymczasowo. Oświetlenie jest w tej chwili testowane, programowane są oprawy adresowane w systemie. No i tu widoczne są dwie linie oświetlenia. Jesteśmy w strefie wjazdowej. Za chwilę zacznie się strefa przejazdowa i będzie wyłącznie jedna linia świateł. Związane z tym, że w strefie wjazdowej jest konieczne większe natężenie światła, po to, żeby wyeliminować ten taki
tą akomodację oka naturalną, która mogłaby spowodować, że byłby efekt oślepienia albo wjechania, tak wejście do ciemnego pokoju, nie? Kiedy nic nie widzimy i tam oko potrzebuje kilkudziesięciu sekund czy kilkunastu sekund na przyzwyczajenie się. No to tutaj nie można na to pozwolić i dlatego oświetlenie musi w sposób taki łagodny przechodzić z mocnego do słabszego. Dziękuję firmie POR oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za możliwość odwiedzenia tak ciekawej budowy. Pozdrawiam, Radek.